Witam serdecznie wszystkich wielbicieli różnych proroctw, różnych kwestii związanych z tajemniczością. Jak już zapewne zauważyliście, naturalnie pojawiły się na kanale proroctwa dotyczące i wyboru papieża, i wojsk polskich na Ukrainie, i kwestii związanych z tym lwem, który ma nastąpić i przyjść i zbawić świat. No i właśnie Leon to przecież tak samo ten lew, bo Leo to jest lew, prawda? No czy to o niego chodzi, a może o Brauna chodzi, a nie wiadomo w ogóle o kogo tak naprawdę chodzi. Też i widzieliście na pewno prawosławne przepowiednie i proroctwa. Bardzo, bardzo powiem szczerze, ciekawe i oryginalne. Do nich jeszcze sobie wrócimy któregoś pięknego razu, bo one są bardzo ciekawe i wnikliwie je przebadamy. Natomiast dzisiaj chciałbym się zanurzyć w troszeczkę innych proroctwach i przepowiedniach i wizjach, które dotyczą, moi drodzy, wojny Rosji z Chinami, czy też wojny Rosji ze Stanami Zjednoczonymi, bo i takie wersje były bardzo ciekawe w historii, ale zanim oczywiście do tego przejdziemy, żeby nie tracić czasu, nie zapomnijcie zalajkować dzisiejszego spotkania naszego, zasubskrybować, jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to pogrzebcie, na pewno na tym kanale kupę ciekawych rzeczy znajdziecie, a te rzeczy, które Was zainteresują, oczywiście skomentujcie, udostępniajcie znajomych. Zachęcam też, żeby włączyć się do grona wspierających, dlatego że, moi drodzy, wtedy macie możliwość wysunięcia propozycji i specjalnie dla Was będzie jakiś film zrobiony, albo też po prostu raz w miesiącu są takie Q&A, question and answers, z pytań dla wspierających. Wtedy będziecie mogli dawać te pytania, no i wtedy jak najbardziej będą te live'y dla Was specjalnie przygotowane. Myślę, że warto jest mieć taki udział w tworzeniu tego kanału, no ale wróćmy sobie do naszych proroctw dotyczących właśnie do proroctw, które dotyczą wojny Rosji ze Stanami Zjednoczonymi, czy też później z Chinami, ale najpierw zagłębimy się do kwestii związanych z tymi proroctwami dotyczącymi wojny Rosji ze Stanami Zjednoczonymi. Kiedyś po prostu była taka sytuacja, że co po niektórzy przypisywali ojcu Pio, chociaż tak naprawdę po dziś dzień nikt absolutnie nie potwierdził autentyczności tego, ale przypisuje się, że ojciec Pio takie przepowiednia, takie proroctwa miał, że miał te proroctwa, które mówiły o III wojnie światowej, która ma właśnie wybuchnąć między mocarstwami, no i miała doprowadzić do wielkiego oczyszczenia. W niektórych w ogóle przekazach Stany Zjednoczone i Rosja miały być wrogami i miały też dokonać przede wszystkim zniszczenia swoich stolic. Ja może podrzucę taki cytat, który mnie troszeczkę ujął. Ja daję go do zastanowienia. Możecie w komentarzach napisać, co na ten temat bierzecie i myślicie, bo kiedyś w jednym z takich proroctw, czy podobno, po prostu podobno ojciec Pio ostrzegał przed globalnym konfliktem. On pisał kiedyś coś takiego. Całej ludzkości grozi niebezpieczeństwo. Niebo czekało długo i ostrzegało, ale ludzie się tym nie przejmują. Gdy będzie za późno, wyłoni się duży głaz z nocnej mgły. Nocą, nagle, bez wypowiedzenia, rozpocznie się wojna. Z południa przylecą czarne i szare ptaki z taką potęgą, że zmienią widok nieba i ziemi. Czołgi będą miażdżyć domy z ludźmi, z których zwisać będą martwe, zwęglone twarze. Wskutek powodzi znikną wsie i miasta. Kto spojrzy w kierunku zniszczeń wojennych, umrze, bo jego serce nie wytrzyma tak straszliwych widoków. W jedną noc zginie więcej ludzi niż podczas ostatnich 2 wojen światowych. No tutaj w tej przepowiedni nie wymienia się konkretnych państw, ale sam opis sugerował właśnie globalny konflikt z użyciem nowoczesnej technologii wojennej. Już kiedyś wielokrotnie mówiłem też, że w XIX wieku we Francji żyła Maria Julie Jacqueny. To była taka francuska mistyczka. Jak mówię źle po francusku, to mnie oczywiście poprawcie, bo nie znam francuskiego. Staram się tylko ogólnie wziąć i
przeczytać tak, jak wydaje mi się, że powinno się to czytać. Więc ta francuska mistyczka mówiła o wielkiej wojnie, w której Francja i Niemcy zostaną spustoszone. Ona też przewidywała taki wielki konflikt obejmujący całą Europę. Rosja miała wtedy odegrać rolę narzędzia kary. No wtedy, według jej przepowiedni, oczywiście, w Stanach Zjednoczonych miałyby również wybuchnąć różne wojny domowe i różne powstania, prawda? No, czy tak będzie? Nie wiem. Podrzucam to tylko, żeby sobie ogólnie przemyśleć i się zastanowić. Może coś wam się zrodzi. Zawsze jak wam się coś zrodzi w głowie, to dawajcie w komentarzach. Dalej. Mamy XX wiek, mamy w Bułgarii na przykład babę Wangę. Ona wielokrotnie wspominała o wielkim konflikcie światowym, no i w jednej z wypowiedzi mówiła o lodowatej fali nad Ameryką, która często była interpretowana jako taki atak atomowy albo katastrofa. Przewidywała też w ogóle sojusz Rosji z Chinami przeciwko Zachodowi, albo odwrotnie, no ale nigdy nie mówiła o jakichś tam jasnych dat. Natomiast w innych też przepowiedniach, bo baba Wanga żyła między 1911 a 1996 roku, ona przewidywała, że będą proroctwa właśnie tej globalnej wojny i mówiła coś takiego. Ona przewidziała, że do 2026 roku, czyli niby zostałby rok, Rosja stanie się światowym imperium i nie ma innej drogi, by stać się wielkim mocarstwem. W historii oczywiście zawsze odbywało się to kosztem aneksji terytoriów. No i tak widzimy, że w sumie Rosja rozdaje karty. Rosja rozdaje karty, tak jak opowiadali bzdury, że jeszcze dzień, jeszcze dwa, ta wojna na wschodzie się zakończy. A Rosja rozdaje karty, a Ukraina jak żebrała od pierwszego dnia wojny, tak po tak długim czasie żebra dalej, tak? Oczywiście nie odnosi się to bezpośrednio do wojny z Chinami czy ze Stanami Zjednoczonymi. No i jej wizje sugerują w ogóle ekspansję Rosji i potencjalne konflikty z innymi mocarstwami. No ale ciekaw jestem waszych komentarzy na ten temat. Wrzucajcie oczywiście te komentarze, będę bardzo wdzięczny. Dalej, w XX wieku mamy w Polsce ojca Klimuszko. On twierdził też w swoich takich proroctwach, że trzecia wojna światowa zacznie się w Azji i stopniowo będzie obejmowała cały świat. Więc Rosja miała być jednym z głównych agresorów, natomiast koniec końców ona sama miała w ogóle, szczerze mówiąc, ucierpieć. I też chyba myślę, że kiedyś sobie przejdziemy do tych przepowiedni ojca Klimuszko i bardziej je rozwiniemy, bo one są bardzo, bardzo ciekawe. W XX wieku również w Stanach Zjednoczonych żył niejaki Edgar Cayce. On był nazywany śpiącym prorokiem. On też mówił o takim przyszłym upadku Stanów Zjednoczonych i o rosnącej potędze Rosji, którą w ogóle określał jako taką nadzieję świata. Chociaż on oczywiście nie mówił jednoznacznie o wojnie, ale wskazywał na taki duchowy konflikt między wschodem i zachodem. No i w jednym z przepowiedni napisał coś takiego. Ziemia rozstąpi się w zachodniej części Ameryki, północna część Europy zmieni się w mgnieniu oka. W innym z kolei tekście pisał on coś takiego. To stamtąd, czyli chodzi mu o Rosję, nadciągnie nadzieja dla ludzkości, ale nie od komunistów czy bolszewików. Nie. Będzie to wolność i życie obywatela dla obywatela. Wykrystalizowanie się tej sytuacji zajmie lata, ale Rosja znowu stanie się nadzieją świata. W ogóle Cayce sugerował, że Rosja odegra pozytywną rolę w przyszłości świata po tym właśnie okresie różnych wielkich kataklizmów. No tyle, jeżeli bym powiedział o te takie różne proroctwa dotyczące wojny Rosji ze Stanami Zjednoczonymi. Jeżeli jakieś jeszcze znacie, podrzucajcie. A jak włączycie się do grona wspierających, to również możecie podrzucać te tematy i wtedy bardziej te
proroctwa rozwiniemy. No ale pojawiały się też w historii proroctwa dotyczące wojny Rosji z Chinami, tak? Bo były takie proroctwa mnichów z góry Atos, i niektóre te przepowiednie z góry Atos wspominają w ogóle, że Rosja zostanie zdradzona przez swych sojuszników ze wschodu. Niektórzy w ogóle interpretowali to jako Chiny i mówiło się o takim masowym napływie wojsk azjatyckich na Syberię. Już kiedyś wspominałem też o tych proroctwach prawosławnych starca Pasjusza Hagioryty, bo Pasjusz nie mówił wprost o Rosji i o Chinach, ale jego proroctwa o wojnie między wielkimi mocarstwami, zwłaszcza chodziło mu o Turcję, Rosję, no i NATO, często są interpretowane jako taki początek globalnego konfliktu, do którego również zostaną z biegiem czasu wciągnięte Chiny. No ale na wschodzie mamy też jeszcze jedną dosyć ciekawą postać, na przykład niejaki Siergiej Torob, no, nazywany Wissarion. Twórca takiej, bym powiedział, nowej rosyjskiej sekty. W ogóle nie prorocze, ale interesujące jest to, że niektóre te właśnie nowe sekty rosyjskie w ostatnich latach one mówiły o żółtym niebezpieczeństwie i nadciągającym konflikcie Rosji z Chinami, o tą właśnie dominację na Syberii. Mamy różne proroctwa dotyczące wojny Rosji ze Stanami, Rosji z Chinami, no ale też były w ogóle inne proroctwa o takiej globalnej wojnie, w której mogą właśnie się zderzyć te trzy mocarstwa, czyli Rosja, Chiny i Stany Zjednoczone. Oczywiście należy tu wspomnieć o proroctwie Malachiasza i tej wizji papieży, bo w niektórych właśnie interpretacjach ten końcowy papież, czyli ten Piotr Rzymianin, ma żyć w czasie wielkiego prześladowania i wojny. No i niektóre teorie wiążą to właśnie z III wojną światową, gdzie wschód ma się zmierzyć z zachodem. No i to jest bardzo ciekawe, tych interpretacji też jest dosyć sporo, no ale w końcu mamy Nostradamusa, który pisał o wielkiej północnej bestii. On pisał też o ognistym niebie nad Nowym Światem i o zderzeniu się trzech królestw, co właśnie niektórzy interpretują jako tą walkę Stanów Zjednoczonych, Rosji i Chin. Jego w ogóle te centurie są jednak, bym powiedział, bardzo wieloznaczne. No ale w jego centuriach znajdują się takie wersety interpretowane jako zapowiedź konfliktu Rosji z Chinami. Na przykład pozwolę sobie przytoczyć kilka. Na przykład bogate wyspy przywrócą dawne prawo i znowu jak kiedyś zagrożą Azji. Ze smokiem podpiszą tajny pakt, dzieląc daleką północ pomiędzy nienasyconymi. No ciekawy jestem waszej interpretacji tej centurii, albo na przykład w innym tekście czytamy coś takiego u Nostradamusa. Niedźwiedź północy, pewny ostrych zębów, śpi w swojej wielkiej jaskini. Gdy się przebudzi, zobaczy obok siebie wielki zamęt, dwóch rządzących, dwóch wojujących. No tutaj ten smok może symbolizować Chiny, a niedźwiedź północy może symbolizować Rosję. No i proroctwa te w ogóle sugerują tajne porozumienie, potencjalne konflikty między tymi właśnie mocarstwami. No, to jest bardzo ciekawe. Jakie są wspólne motywy dla tych wszystkich proroctw? Przede wszystkim jest coś takiego, że trzecia wojna światowa ma rozpocząć się nagle i ma ona objąć Azję, Europę i Stany Zjednoczone. Tak? W tych przepowiedniach, w tych proroctwach Rosja często występuje jako agresor albo jako narzędzie Bożej kary. No i Chiny pojawiają się jako potęga, która zdradzi sojusz z Rosją albo w ogóle zniszczy Syberię. W tym przypadku tych proroctw Stany Zjednoczone są właśnie celem ataku przez broń atomową albo przez jakieś ekonomiczne załamanie i w efekcie końcowym to oczyszczenie ludzkości, ten upadek potęg i to nadejście nowego porządku, czy to będzie porządek duchowy, czy będzie jakiś człowiek monarchiczny, ma właśnie poprzez tą wojnę tych trzech mocarstw nastąpić. Wiele w ogóle z tych proroctw jest interpretowanych w różny sposób i nie zawiera jakichś konkretnych dat, czy też nazw państw. Ta symbolika języka, w jakim to jest pisane, pozostawia takie pole do
różnych interpretacji. Bardzo chętnie mówię, przysiądę głębiej, rozwinę, jeżeli będziecie zainteresowani jako wspierający, kogoś będzie to interesowało, to tak jak powiedziałem, zachęcam, żeby się do grona wspierających dołączyć, zapisać, wysuwać swoje pytania. Na pewno będę się ustosunkowywał do tych pytań. A na zakończenie jeszcze ci, którzy zapomnieli, zalajkować, zasubskrybować, skomentować. Zachęcam, żeby nie zapomnieli tego zrobić i do następnego razu w świecie tych wszystkich naszych proroctw. A wy oczywiście piszcie, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Pozdrawiam serdecznie.